kiedy prosicie właścicielkę samojeda, aby wysłała Wam trochę sierści. Nawet nie mieści mi się to w kadrze. Witajcie serdecznie w kolejnym fascynującym wideo. W końcu witam Was w takim pełnoprawnym vlogu. Chyba, mam nadzieję przynajmniej. A jak nie, to będzie znowu złożony z iluś tam odsłon. Przychodzę do Was już prawie z końcowym efektem pewnej figurki. Co to jest za pies? Może na razie jeszcze nie będę zdradzać. Najgorsze było to w tym, że nie mogłam Wam pokazywać stopni tworzenia w poszczególnych vlogach, ponieważ nie życzyła sobie tego właścicielka, chciała mieć niespodziankę, żeby nawet nie widziała, jak była tworzona, więc to było jeszcze trudniejsze dla mnie, ponieważ tak się wydawało, że u mnie się nic nie dzieje, no ale tak to właśnie bywa. A że jeszcze się działo dużo rzeczy u mnie prywatnie, no to po prostu nie miałam głowy do tego, aby nagrywać też filmy. Tutaj nie mogłam z jednej strony Wam pokazać tej figurki. Teraz możecie przynajmniej zobaczyć kawałek, bo pewnie już jest po publikacji, znaczy na pewno. W tym momencie, na razie pokażę taki profil, tworzę sierść. I to jest tak, pies jest w zasadzie krótkowłosy, ale ma te takie momenty, gdzie tutaj jest kryza i tak dalej i jest dłuższa, więc chcę to zaznaczyć i dołożyłam tutaj sierść. Więc tworzę tutaj taką kryzę. Tutaj też to się wydłuży, też dodam włosy, będzie tworzyło taki krawacik jakby. No to też dalszą część tej kryzy. Na razie tak to się prezentuje, tu już będę wykańczać, tu będą jeszcze podpalania. Tu mam ogon. O, jakaś nitka tutaj z tego materiału. No i mam nadzieję, że w końcu zobaczyliście już ten filmik o tym, jak robiłam testy w Punch Needle. Teraz już to mogę powiedzieć, bo pewnie ten film się ukaże po tamtym. I mam nadzieję, że wyszło mi dobrze, bo jeszcze nie wiem. Bo jeszcze nie nagrałam tego filmu. To jest nagrywany przed tamtym. Ale zobaczycie ten film po tamtym. Dobrze. Powiem wam tak, że jeżeli ktoś mnie obserwuje na Instagramie, co bardzo polecam, i na Facebooku, i na innych moich profilach społecznościowych, no to wie, że wybrałam się na taki mikrospacer, żeby zobaczyć, jak się ma wiosna. I może Wam tutaj jakieś zdjęcia tutaj w rogu umieszczę. Były fiołki, były takie żółte kwiatki, więc mam nadzieję, że jeżeli już będę wiedzieć, jak się nazywają, to Wam podpiszę. 2 rodzaje takich żółtych kwiatków. Pełno ptaków. No normalnie całe hordy ptaków, dzięcioły, kowaliki, sikorki. No jest taki przekrój w parku, że no naprawdę nie wiedziałam, na co się patrzeć i co co obserwować. Także teraz jest piękny, cudowny czas na to, aby właśnie chodzić na dwór, spacerować, wychodźcie. Jeszcze nie ma tego upału, który będzie nas zabijał latem. Ja nie należę do tych ludzi, którzy lubią upały, także korzystajcie z tego, że nie jest tak gorąco. To jest najlepsza pora, mogę Wam polecić do jeżdżenia w góry, ponieważ jeszcze te drzewa się nie zazieleniły, także widok z góry, tam gdzie są zalesione te zbocza gór, jest widok, więc to jest najlepsza pora, tak powiedzmy do maja maksymalnie. I no, to mogę Wam polecić właśnie wszystkie wędrówki po górach, tam gdzie są zalesione zbocza i chcielibyście coś zobaczyć. Uciekam dalej flicować, tworzyć tą sierść tutaj u tego psa. Co, zobaczymy się w kolejnej fascynującej odsłonie. Witajcie w kolejnej odsłonie. Od momentu, kiedy oglądaliście przed chwilą, dla Was to przed chwilą, ten poprzedni urywek, gdzie pokazywałam pestkę, minęło już ponad 1,5 miesiąca. I powiem Wam, że to był nie najlepszy czas dla mnie. I no a dlaczego? Bo odszedł mój pies, moja Suri. Został mi jeszcze jeden pies, jej córka. 14 lat, a Suri pobiła totalny rekord, jeżeli chodzi o psy, które
miałam, bo przeżyło 18 lat i 5 miesięcy. Ostatni miesiąc, no to była walka w zasadzie o nią, ale ona bardzo dobrze się trzymała do samego końca. Ostatnie 4 dni były najgorsze, a tak powiem wam, że całkiem nieźle się trzymała i ludzie, którzy mnie mijali z nią na ulicy, mówili, że że się bardzo dobrze trzyma i tak dalej, chociaż ja wiedziałam jaka jest prawda. No ale niestety trzeba było się z nią rozstać. Pewnie jakiś powstanie kiedyś filmik i figurka, ale na razie nie jestem na to gotowa. Wrzuciłam tylko shorta, ktoś zauważył miesiąc temu, że jest short upamiętniający Suri. No i to będzie na tyle, jeśli chodzi o takie aktualności, dlaczego mnie nie było i dlaczego nie było tych filmów. I figurka, która powstała w międzyczasie, powiem wam, że wyszła rewelacyjna i zobaczycie ją w czerwcu. Nie wiem, może to jest coś takiego, jak mówią, że artyści chyba najlepsze rzeczy robią w bólu, no to coś w tym jest, chociaż nie życzcie mi tego, żebym musiała taki mieć, żeby tak mi się dobrze tworzyło, ale jeżeli chodzi o owczarki, bo to będzie, mogę zdradzić, że to będzie owczarek, nie powiem jeszcze jaki, wyszedł mi bardzo dobrze i są też super zdjęcia i filmy. Jest aktualnie w drodze, jak nagrywam, do właścicielki. Tutaj mam już kolejne figurki. Jest to samojed. Będą to 2 samojedy w zasadzie, gdzieś dałam drugie zdjęcie. Ale te psy są tak dzisiaj podobne, że tylko różnią się tymi zawieszkami. Jeden jest Kaiser, drugi tu jest Katarina. Zrobiłam już głowy. Także tak się prezentują. Wyglądają w zasadzie identycznie. Może różnią się tylko właśnie szerokością, może rozstawem trochę koło oczu, ale nie, w zasadzie nie. Bardzo mało się różnią. I ten pies nabierze takiego pełnego wyglądu przez sierść, którą ma. A jaką sierść? To zaraz zobaczycie. Kiedy prosicie właścicielkę samojeda, aby wysłała wam trochę sierści. Nawet nie mieści mi się to w kadrze. Uwierzcie mi, że jest to wielkości takiej sporej poduszki. 60 na ileś centymetrów, także no, jest wesoło. No i dostałam taką wielką pakę sierści i powiem wam, że naprawdę jak opowiem wam, jak poszłam do odebrać tą paczkę, no to myślałam, że to jest jakiś żart, bo jest to też osoba, która nie mówi naszym ojczystym języku, nie jest z Polski, więc porozumiewamy się przez translatora i mogą tam dojść jakieś nieporozumienia. No i takie chyba wyszło, że ona wysłała mi tak ogromną paczkę sierści, ale wiecie, dla mnie to jest nawet bardzo interesujące, bo jeszcze nigdy nie robiłam z takiej wielkości, z takiej dużej ilości sierści. Co zrobiłam? Zmieszałam ją z wełną merynosów i powiem, że sierść samojeda jest w zasadzie, jakby nie powiem, czy nawet identyczna jak sierść merynosów, ta 18,5 mikrona, ta najcieńsza. Tu mam takie pojedyncze włoski i z tym będzie właśnie ten problem, że trzeba będzie to zmieszać jednak z wełną, ponieważ tutaj otrzymamy tylko ten taki puch, bo to sierść samojedów jest dwuwarstwowa, ma ten puch pod spodem, taki najbardziej miękki, właśnie, który mam większość tutaj wysłaną, a na górze macie tu takie włosy, co odstają i tworzą tak fajnie, wiecie, takiego puchatego misia. Żeby to uzyskać taki efekt, będę musiała połączyć wełnę z taką trochę grubszą, właśnie z tą sierścią i tak zrobię. Nie wiem, czy nie pomieszam jeszcze z jeszcze jakąś wełną, ale to może być bardzo interesujące. I na tych głowach tutaj możecie zobaczyć, że jest zrobiona, to jest głowa z sierścią własną Katariny, bo tutaj jest Katarina, właśnie od niej będę zaczynać i zobaczcie, że jak się różni sierść też od wełny, że jednak te takie grubsze włoski, one odstają i to jest ten jeden minus właśnie, że to ciężko mi się robi, bo wełna jednak jak wełna, ona bardzo łatwo, jeżeli jest miękka, można ją wygładzić, a tutaj co chwila mi wyskakują poboczne takie włoski, takie grubsze i je obcinam.
No ale na razie tak to wygląda. Uciekam do dalszej pracy, bo powiem Wam, że roboty jest ogrom, bo ten pies jest wielki i jeszcze te figurki mają być 18 cm, czyli większe niż dotychczas jakie robię. Największą tą figurką to chyba kropka i właśnie to będzie wielkości kropki. 18 cm to jest naprawdę sporo, jeżeli chodzi o filcowanie. Także przestaję gadać, zabieram się do roboty, a Wam pokażę już pewnie kolejny etap. Jak nie w tym odcinku, no to w następnym. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie, już ostatniej. Dlaczego ostatniej? Ponieważ muszę przyspieszyć swoje działania, bo nastąpił pewien szereg zdarzeń, który sprawił, że po prostu nie mam czasu w zasadzie na nic. A mianowicie stało się to, że wrzuciłam pewien filmik i zrobił on taką furorę a propos tej sierści, którą Wam pokazałam wcześniej, że nie ogarniam teraz systemu w zasadzie, co się wokół mnie dzieje. Już dawno nie miałam tylu wejść na swoje filmy i chyba lubicie takie rzeczy. I będę chciała sprostować ten film, bo trochę część zauważyłam, że nie zrozumiało tego, że no niestety nie tworzę figurek z samej sierści psiej, więc poświęcę cały odcinek na to, tak sobie pomyślałam i wrzucę go w następnym tygodniu. O co chodzi z tą sierścią psów, jak ją wykorzystuję i ogólnie o sierści psiej opowiem w filcowaniu, czy się nadaje, czy nie i tak dalej. Bo już nawet nie pamiętam, czy ja w jakimś filmie na pewno to opowiadałam, ale zrobię taki osobny film. Dobra, żeby nie przedłużać, bo naprawdę nie mam czasu, bo zaczynam odpowiadać wszystkim ludziom po ile i nie mam czasu na filcowanie. Dlatego, żeby jeszcze Wam tutaj dograć do tego odcinka, tutaj zrobiłam tułowia, więc tu są 2 tułowia, bo robię w sumie jednocześnie podstawy tych figurek, a potem będę poświęcać każdej osobno czas. Więc to są podstawy to są tułowia Kajsera i Katariny, czyli właśnie mam tutaj już zdjęcia, czyli tu jest Kajser, tu jest Katarina. Możecie je podziwiać. No i tutaj mam stado łap, tylne łapy z przednimi. Pomieszałam sierść ich z wełną, bo tak jest najlepiej. A dlaczego to też Wam opowiem właśnie w następnym odcinku. Ale tak przyspieszając tempa, pokazuję Wam stado łap i teraz będę właśnie nakładać na tą następną warstwę, bo oczywiście te łapy przecież są ogromne, takie niedźwiedzie, więc takie będę formować. No nic, uciekam. Ten vlog będzie niestety krótki, przez to, co się też wydarzyło. Zobaczymy się w kolejnym, w którym opowiadam o sierści psiej. Wszystkim dziękuję za wszelkie komentarze pod filmem, udostępnienia i tak dalej. Dziękuję, że jesteście ze mną mimo tamtej przerwy. I co? Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Życzę Wam cudownego tygodnia, abyście mieli siłę przezwyciężyć wszystkie trudności. No i co? I uciekam. Pa!